pan, który tutaj czuwa nad tym, powiedział do mnie, że czy robisz vloga? Ja mówię, robię vloga. On mówi, no to robisz tutaj coś, czego nie można w Mozambiku. Witam Państwa w drugim odcinku z serii Mozambik z Jak to daleko. Szanowni Państwo, zabunkrowałem się. Nagrywam to krótkie ujęcie jeszcze dzisiaj, ponieważ kontynuacja zwiedzania Maputo w tym odcinku będzie kontynuowana jutro, bo jestem na dziś zmęczony, ale chcę Wam pokazać ten pokoik i to, co jest za oknem, ponieważ jutro prawdopodobnie zmienię ten pokój na pokój obok, ponieważ ten jest przy samej ulicy. Więc zobaczcie i pomyślcie, ile taki pokój może kosztować, a ja Wam powiem za kilka chwil, może nawet zatrzymajcie odcinek i napiszcie w komentarzu, ile strzelacie, żebyście później mogli sobie to skonfrontować z intuicją dotyczącą właśnie cen w Mozambiku. Proszę zobaczyć, tak to mniej więcej wygląda. Hotelik w samym centrum miasta, duże łoże, lampka. Na szczęście, na moje szczęście, słuchajcie, gniazdka elektryczne takie, jakie mamy w Europie, ponieważ w RPA, w Lesotho i w Eswatini były gniazdka takie, wiecie, no angielskie, co tu dużo mówić. Jest telewizja, całkiem spoko, jest klimatyzacja, która... Ciekawe, czy działa? Nie gadaj, ty. Działa klima? Ty, działa klima, ale jaja. No tutaj bym tego nie podejrzewał. Naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, szafa jest taka. Chociaż nie wiem, co ja tutaj miałbym włożyć. Tutaj mógł to bym spać tak naprawdę. Kręcę na szerokim kącie, żebyście mogli trochę więcej zobaczyć. No, mordownia tutaj jest ostra. Otwieramy, pyk. I to jest, moi drodzy, mordownia. To jest samo centrum miasta, więc tutaj po prostu będzie... Tutaj jest najzwyczajniej w świecie głośno i tego się nie da przeskoczyć. Czy chcecie, czy nie? Proszę zobaczyć. Mordownia na dzisiaj, nie? Tak to wygląda mniej więcej. Kurczę, dobra. Ty zwijam, żeby nie widzieli, że ja tutaj nocuję. Ty, bo jeszcze ktoś wlezie, kurde? Plecak zabierze? A, cholera go wie, wiecie. Centrum jest zawsze newralgiczne, wszędzie. Niezależnie od tego, gdzie jesteście w Afryce. Zgadza się? Więc zostawcie łapeczkę jeszcze, komentarz i podajcie odcinek dalej i niech ten vlog z Maputo idzie swoim tempem, kroczy swoim sandałem. Moi drodzy, i taki pokój kosztuje 83 zł przez internet. 90 zł bez internetu, więc jak widzicie kolejny raz mój przykład pokazuje, że lepiej przez internet, prawda? Więc taka sytuacja. Słyszymy się za 2 sekundy. Ja idę spać na 12 godzin, a wy jak wstanę, to zwiedzicie Maputo, więc bądźcie ze mną. No i zobaczcie jak szybko minęło, nie? No, pokażę Wam w pokoju, co zrobiłem. Moi drodzy, suszymy namiot, wykorzystujemy potencjał, że tak powiem, hotelowy w 100%. Śpiwór suszymy tutaj namiot, pranie zrobiłem pod prysznicem, polar uprałem, wszystkie tutaj rzeczy uprałem, skarpety. Powiem Wam, że te grube skarpety, one dalej są mokre po niecałej dobie. Ja pierdzielę, wszystko jest dalej mokre. No na oknie tutaj po prostu przy tym całym galimatiasie i hałasie, w który zaraz idziemy. Pochodzić trochę, bo to jest naprawdę przeciekawa historia i to, jak wygląda dziś Maputo, jest pokłosiem decyzji, które zapadły x czasu temu. Ale o tym Wam opowiem. Zapraszam w podróż po stolicy Mozambiku, Maputo. Reputacja zła. Po Maputo lepiej nie chodzić z kamerą i wszędzie piszą, że tutaj kradną, okradają i takie tam. Ale ja do tego tak nie podchodzę, bo tak naprawdę powiem Wam, że to wszystko jest kwestia podejścia do miejsca i otoczenia. Ja patrzę na tych ludzi pozytywnie i nie myślę o tym, że ktoś będzie mi chciał coś zabrać. No umówmy się, przez tyle lat było takich sytuacji marginalnie mało. Na jednej dłoni, na palcach mógłbym je policzyć, więc przestańcie. Słuchajcie, jeszcze zanim wyjdę, zobaczcie, jak można w ogóle w hotelu palić fajki na łóżku. To jest jakieś chore. I kilka takich dziur na prześcieradłach są, ale najgorsze, to powiem Wam, ta poduszka. Na tej poduszce, ślady krwi. Czaicie?
Obrzydzenie mnie wzięło, jak zobaczyłem. Rzuciłem ją tam na bok. Hotelik znajduje się w takim starym budynku z lat, powiedziałbym, 50., może 60. Tutaj na górze nie wiem, czy coś jest. Taka ciemno. Zobaczcie, tutaj jeszcze jakieś drzwi. Wejdźmy, zobaczmy, czy coś... Tutaj jeszcze jakiś sklep. Mają ty... Coś, jakieś certyfikaty wiszą, to nie idę. Pierdziele, nie idę. Idę zwiedzać, ty. Będę tam sąsiadów niepokoił. Good morning. Słuchajcie, idziemy na ten... Na Maputo. Kurde, jak się odzwyczaiłem się od takich, wiecie, gęstych klimatów trochę ostatnimi czasy. Eswatini, Lesotho było trochę mniej ludzi. Sorry James. Ach, nasze klimaty. Dzisiaj 27 stopni, więc przyjemnie. To, co widzicie tutaj, to jest centrum, samo centrum. I teraz zauważcie, pojawia się główne pytanie, dlaczego te budynki wyglądają tak, jak wyglądają? To jest taki tropikalny modernizm z lat 50., 60., z lat 70., kiedy Maputo przeżywało rozkwit ekonomiczny. Wtedy jeszcze, kiedy Portugalczycy tutaj byli, no to miasto to była, wiecie, enklawa ekonomiczna tak naprawdę. I tutaj się działo. Trudniej się kręci na siebie, ale muszę też na siebie poniekąd. W 1975 Portugalczycy oddają władzę tutejszym politykom i uciekają z Maputo. 250 000 Portugalczyków opuszcza w popłochu miasto. I zobaczcie, to centrum, które tutaj widzicie i w którym ja teraz jestem i wy jesteście, to było miejsce, to były mieszkania właśnie Portugalczyków. Ale z tytułu, że wynieśli się w popłochu, pozostawili swoje kwatery na rzecz lokalnych. No bo wcześniej lokalni byli spychani, moi drodzy, na obrzeża. I co? I rząd, marksistowski rząd, równouprawnienie te sprawy, wszystko powinno być najlepiej państwa, oddaje te miejsca lokalnym. No i niestety, jak widzicie, dziś wygląda to, jak wygląda. Powiem wam, że... Czekajcie, ile mamy kolonii portugalskich? Policzmy. Mozambik 1, Cape Verde 2, Angola 3, Gwinea-Bissau 4. Tak, to są kolonie portugalskie i miałem okazję być tutaj w Mozambiku aktualnie teraz, w Gwinei-Bissau i powiem wam, że wszędzie, jakby nie patrzeć, podsumowując, kolonie portugalskie niezbyt dobrze sobie radzą po opuszczeniu przez Portugalczyków względem na przykład kolonii, szanowni państwo, angielskich, bo angielskie pozostawiły po sobie po prostu dobry system administracyjny, szkolnictwo, opiekę zdrowotną. Portugalczycy no niestety nie mają się czym pochwalić, szczerze powiedziawszy. Nie, no muszę pokazać wam, bo mnie to zawsze mnie to bardzo bawi. W Afryce doktor tradycyjny jest w stanie wam dać... Co wam jest w stanie dać? Utraconą miłość jest w stanie wam dać, jest w stanie wam sprzęt powiększyć tutaj do mężczyzn, jest w stanie pomóc wam w sprawach takich łóżkowych, jest w stanie dać wam famoso, sławę, rico, bogactwo. Kurde, ty, może ja powinienem do niego napisać, może zadzwonić, w końcu byłbym sławny i bogaty i nie musiałbym podróżować, autostopem spać w namiocie, ty. To by było w żyćku. Plac Niepodległości. Jeden wielki chaos komunikacyjny. Nie wiem, czy to rondo działa, czy nie działa, ale ludzie sobie chodzą. Samoe Machela. Pierwszy, szanowni państwo, prezydent niepodległego Mozambiku. Podejdźmy, zobaczmy, bo to jest bardzo ciekawe.
On panował, z tego co pamiętam, chyba z 11 lat. Słuchajcie, tutaj stojąc przy Samaro, Pedro. Hello Pedro. Słuchajcie, Pedro sprzedaje takie właśnie magnesiki tutaj. Ja nie kupuję, bo słuchajcie, powiem wam, że tych magnesów no nie ma później gdzie do plecaka włożyć, ale jak będziecie tutaj akurat kończyć swoją podróż, wpadnijcie do Pedro, pozdrówcie od El Polaco i kupcie magnesik. I teraz uwaga, 19 października 1986 roku. Mnie jeszcze nie ma na świecie, a Marcello w tym momencie traci życie. Uwaga, w katastrofie lotniczej. Uwaga, w katastrofie lotniczej Tupolewa, prowadzonego przez radzieckich pilotów. 34 osoby giną, włącznie z głową narodu i z dużą częścią gabinetu prezydenckiego. Brzmi znajomo, nie? Widzicie, to nie jest tak, że takie taktyki są jakieś z kosmosu. Powtarzalne rzeczy. Jak spojrzycie dekady wstecz, to rzeczy, które dziś pozostawiają wiele znaków zapytania, kiedyś też pozostawiały wiele znaków zapytania i schematycznie wyglądały. Dosłownie schematycznie, tak jak na przykład niedawno. No niedawno. Tutaj już musicie sobie sami dopowiedzieć. Ratusz miejski. Moi drodzy, Portugalczycy lubili pokazywać swoją potęgę, ale też lubili jakość. Mówiąc o jakości, mam na myśli na przykład transportowanie ogromnych ilości marmuru z Portugalii. Bo wiemy bądź nie, że Portugalia marmurem wyłożona. Oczywiście nie w dzisiejszych domach, bo tak naprawdę dzisiaj marmur kojarzy się z bogactwem, a niegdyś był to, można powiedzieć, ogólnodostępny, standardowy kamień do wykładania, moi drodzy, czy to posadzek, czy to ścian. W tym hoteliku, gdzie jestem, myślę, że tamten budynek ma z jakieś prawdopodobnie 50 parę lat, może 60, i jest wyłożony marmurem w łazience, takimi grubymi blokami, szanowni państwo. Ogólnie w ratuszu dalej jest pełniona funkcja administracyjna. Hello, good morning. Can I look? Thank you, brother. Yes, I'm one only. Thank you, brother. Zauważcie, że architektura tutaj nawiązuje do pałacyków takich jak mieliśmy w Europie. Kolumnady, wielkie schody wyłożone portugalskim marmurem. Podejdę, żeby dotknąć. Tutaj pan na ochronie, wiecie, tak spojrzał na mnie i mówi tylko jeden, dobra, to bądź tutaj, nie wchodź do góry, bo tam są pokoje administracyjne. Proszę zobaczyć, piękny witraż przedstawiający statek portugalski, który jest w trasie między Portugalią, a zapewne Mozambikiem w drodze do Indii. Bo o to w tym wszystkim chodziło, żeby mieć punkt zaczepienia w tak dalekiej podróży. Można odnieść wrażenie, że jest to galeria sztuki, ale nic bardziej mylnego. Ratusz, jakich mało, moi drodzy. Jednak na ścianach można obserwować przeróżne obrazy, między innymi dzieła Malangantany. To jest taki gość, poeta mozambicki, którego obrazy, ale nie tylko, tutaj właśnie wiszą. Czuję jedzenie. Czyżby tam był jakiś bar bądź restauracja? I powiem wam szczerze, tam nie było restauracji. Chyba jakaś taka wewnętrzna kuchnia dla urzędników, bo tak pachniało. Powiem wam szczerze, że to jest centrum, więc tak jak zawsze powtarzam, centrum zawsze jest dofinansowane. Jak pójdziemy za chwilkę troszkę głębiej też w centrum, to zobaczycie, jak te stolice dziwnie ewoluują. Nie wiem, o co chodzi, ale tak naprawdę większość tych stolic w centrum to wygląda jak jeden wielki market na świeżym powietrzu, który znamy z lat 90. i z początku 2000 roku w Polsce, gdzie są stragany, gdzie ludzie sprzedają po prostu na ulicach. Czas się zatrzymał. Ewidentnie. Przed wami katedra Matki Bożej Niepokalanej, tak zwana katedra w Maputo.
Zbudowana w 1944, kiedy w Europie jeszcze szalała, moi drodzy, II wojna światowa. Jak jesteśmy przy chrześcijańskim przybytku, warto powiedzieć, jakie mamy tutaj wokół religie, bo tak naprawdę 80% to chrześcijanie, to fakt, a 20% to muzułmanie i tych muzułmanów bardzo mocno widać w centrum. Oni, można powiedzieć, że zdominowali praktycznie centrum. Wiecie, co jest piękne? Że tutaj w stolicy ta katedra jest otwarta, czynna dla wszystkich. To dużo mówi. To mówi o tym, że ludzie respektują chrześcijaństwo. To mówi o tym, że szanują chrześcijańskie przybytki i jest tolerancja, bo to ważne. A oczywiście nie jest to normą, że w krajach afrykańskich takie przybytki są otwarte i dostępne dla każdego. Mogę nawet zasugerować, zaryzykować stwierdzenie, że jest tutaj kultura, że nie ma powszechnego wandalizmu. Miasto wygląda jak wygląda, obskurnie, bo nie ma pieniądza na to, żeby wyglądało lepiej. Ale szacunek do rzeczy materialnych jest. To jest niesamowite, słuchajcie. Powiem wam, że gdzie nie pojadę po tej Afryce, w krajach chrześcijańskich, czy nawet niechrześcijańskich, to zobaczcie na to. Jest i Jean Paul tu, jest i nasz Polak. A gdzie po polsku napisane? W 88 był tutaj w odwiedzinach. Niesamowite. Pozdrawiamy. To, że mamy tutaj chrześcijan i muzułmanów, sunnitów, to nie znaczy, że nie ma jeszcze jednej bardzo ważnej religii, animistycznej, czyli takiej, wiecie, rdzennej religii, która... O, sorry, brada. Kurczę, ja wam powiem, że zawsze mówię, przepraszam, bracie, jak wyciągają ręce po pieniądze. Ja już nie mogę, ty. Ja już nie mogę. Ja już muszę, nie wiem, jakąś maskę przybierać, jak mnie proszą. Ale z tymi animistami. Animiści, religie rdzenne. Bardzo często ktoś, kto jest chrześcijaninem, to i tak kultywuje pewne zachowania związane właśnie z religiami rdzennymi. Dlaczego? Ponieważ to jest tradycja. Tradycja, którą się kultywuje w rodzinie od lat. Z przodka na przodka. I zaraz ktoś powie, no dobra, kierowniku, to jakie działania nawiązują do tego animizmu? Moi drodzy, wizyty u uzdrowicieli, szamanów. Przychodzisz do takiego, on miesza tak, kostki, co on tam miesza? Muszle, stare monety. On bierze tak w łapę, miesza to, rzuca i na podstawie tego ocenia, jaka jest sytuacja. Czy jest jakiś urok rzucony, czy może będzie szczęście, czy może będzie nowe dziecko w rodzinie, czy może ktoś zda maturę, czy egzaminy. Tak to wygląda. Ale ciekawszy to jest rytuał Kuphachla. Zbiera się cała rodzina, jest głowa rodziny, załóżmy dziadek. Dziadek bierze mąkę, nie wiem, lokalne piwo, wodę, wylewa. Wszyscy siedzą wokół i zaczyna w tym momencie rozmawiać z przodkami, prosić o to, żeby dziecko urodziło się zdrowe, prosić o to, żeby małżeństwo przebiegło dobrze, w sensie ślub, podziękować o coś, poprosić o coś. No i w ten sposób właśnie łączą się z przodkami. To jest ciekawe, nie? Nieopodal Placu Niepodległości jest taki właśnie przybytek, który na początku XX wieku był hotelem dla elit, dla śmietanki. Tutaj w tym klubie spotykały się elity. Hello, brother. Tutaj spotykały się elity, tutaj spijali cappuccino. Tutaj można było właśnie wymienić się, moi drodzy, spostrzeżeniami albo tym, jak kraj ma funkcjonować. Słuchajcie, dzisiaj to nic innego jak galeria sztuki. Można powiedzieć bardziej dom kultury, który promuje młodych artystów. Przyznam szczerze, że te klimaty domów kultury w Afryce, no to wiecie, to mają jakiś taki klimat swój.
Jak jesteśmy w Maputo, nie może zabraknąć, szanowni państwo, żelaznego domu. Bo to jest w ogóle hit sezonu. Good morning. Good morning. Hit sezonu na skalę światową. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ten projekt domu, muszę tutaj podejść, został stworzony, zobaczcie, ze stali. Jesteśmy w klimacie tropikalnym, proszę bardzo. Budynek został zaprojektowany przez biuro Eiffla, czyli gościa, który tworzył wieżę Eiffla. I teraz wyobraźcie sobie, że ten budynek miał służyć ówczesnemu gubernatorowi, który tutaj stacjonował, ale umówmy się, no jak jest lato, to tutaj temperatura sięga 45 stopni. Przecież taki budynek nagrzewa się po prostu w ułamku sekundy. No i kuriozum jest takie, że nie dało się po prostu w nim mieszkać. Acceso gratuite, czyli darmowe wejście. I zobaczmy, jak to wygląda od środka. Hello. Hello. Oh. Can I come to make some pictures? Thank you. Zobaczcie, jak to wygląda od środka. Wszędzie jest stal. Ten dom przyjechał w kawałkach i, moi drodzy, został tutaj po prostu złożony w jedną wielką całość. Mamy tutaj drewno i mamy tutaj stal. Dzisiaj są tu klimatyzatory, jednak nie są powłączane i powiem wam, że ja już na przykład... Can I go upstairs? Oh, thank you. Ja już na przykład czuję, że jest gorąco. Zobaczcie, jakie piękne schody drewniane. Uwielbiam takie akcenty, bo to nadaje charakteru takim miejscom. Trzeba zobaczyć, co jest w toalecie, jak toaleta wygląda. Toilet looks new. Toaleta wygląda na nową. Okej, dobrze. I thinking that it's maybe old style. Jestem tutaj dosłownie 10 minut, a powiem wam, że no po prostu oddychać się nie da. Kto to wymyślił? Ktoś miał naprawdę bujną wyobraźnię. Co o tym myślicie? Dajcie znać. Pan, który tutaj czuwa nad tym, powiedział do mnie, że czy robisz vloga? Ja mówię, robię vloga. On mówi, no to robisz tutaj coś, czego nie można w Mozambiku. Ja mówię, człowieku, wszystko można, tylko z głową. Wchodzimy do ogrodu botanicznego i szukamy tutaj szukamy sagowców i cynamonowców. Drzewa cynamonowego, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, to jest sagowiec. 250 milionów lat temu takie sagowce występowały również na Ziemi. Są objęte ochroną. Występują tutaj, zobaczcie, na otwartym terenie w ogrodzie botanicznym. To nie jest palma, szanowni państwo. To można powiedzieć, że to jest dinozaur. Ponieważ tym niegdyś dinozaury się żywiły. Niesamowite. Słuchajcie, szukając cynamonowca, tutaj mamy drzewo tekowe. Liście tekowca są szorstkie niczym papier ścierny, a to drewno było wykorzystywane m.in. do tworzenia łodzi i statków. Dlaczego? Ponieważ tek to jest drewno wytrzymałe na wilgoć. Ono nie chłonie tej wilgoci, ono nie chłonie tej wody. Więc to jest fenomenalne drewno, z którego też się robi meble. Oczywiście parkiety, ale jest to drewno drogie. Nie dla każdego, dla elit. No i mamy drzewo cynamonowe. Drzewo cynamonowe łatwo rozpoznać ze względu na to, że mają charakterystyczne liście. Zobaczcie, mają tutaj takie 3 paski. Voilà. Podchodzimy tutaj, dotykamy kory i wąchamy, czy na pewno jest to drzewo cynamonowe. Ale przyjemny, korzenny zapach. Musicie wiedzieć, w starożytnym Rzymie i Egipcie cynamon był droższy niż złoto, szanowni państwo. To był towar deficytowy, zarezerwowany dla najwyżej postawionych. Uwielbiam cynamon. Ogólnie najlepszy cynamon, jaki można jeść, to ten ze Sri Lanki. Polecam. Słyszycie? Zobaczcie tutaj, nietoperze. To są nietoperze owecożerne. One mają świetny słuch i świetny wzrok tak naprawdę. Nie używają echolokacji. Żywią się głównie owocami, figami, papają bądź nektarem z kwiatów. Zobaczcie, jakich jest dużo tutaj. Ale znalazły sobie miejscówę, ty.
przerażają mnie. Ty, jak jeszcze któryś mi dwójkę zrobi na okulary, to będzie. Można śmiało powiedzieć, że Maputo całkiem dobrze sobie radzi. W 92 zakończyła się wojna, która, moi drodzy, trwała tak naprawdę 15, prawie 16 lat, więc to wymęczyło kraj, wymęczyło ludzi. Wojna zakończyła się w 92, a rozpoczęła dosłownie 2 lata po odzyskaniu niepodległości przez Mozambik. I to pokazuje, zobaczcie, taką niestabilność. 15, prawie 16 lat walki po odzyskaniu niepodległości. Nie dość, że byli styrani walką o niepodległość, to jeszcze wewnętrzne konflikty, bo to była wojna domowa o władzę, dobiły. Nie mogę ogarnąć dlaczego, jak się idzie po samym centrum, takim ścisłym centrum, to wygląda tragicznie, a jak już się idzie, troszkę ciutkę się wyjdzie z tego centrum, to już trochę to wygląda lepiej. Tutaj jest jakiś sklep chyba z antykami. Nie, to jest normalny, zwykły sklep. Ale rzeczy wyglądają, jakby najzwyczajniej w świecie czas się zatrzymał i były używane, a to po prostu słońce je zużyło wręcz. Tutaj sprzedaje pani bułeczki, chyba cynamonowe. Nie, nie cynamonowe. Cynamonowe to ja bym kupił, szefie. Poproszę, ja jestem w ogóle głodny bardzo. Powinienem coś zjeść. Witryna sklepowa zakryta. Dlaczego? Od słońca, bo niestety słońce degraduje przedmioty, które stoją za szkłem. Idziemy na Market Central, czyli na market centralny. Takie motorki, jak tutaj widzicie, nowe kosztują po 2500 zł, a używanego można sobie za 700-800 kupić spokojnie. Słuchajcie, gdzie to jest Mercado Central? Nie wiem, ale zaraz się dowiem, no. Tutaj za koleżką idę. To gdzieś tutaj powinno być. Każdy sobie, wiecie, próbuje radzić. Jedni czyszczą samochody, inni myją szyby, jeszcze inni sprzedają owoce. Kręci się, no. Ale jest kulturka, naprawdę. Oh no, thank you. Już nie lecę. Nie, lasy, nie, pokaż. Już nie lecę. Like the gun. Thank you. It's a cheap, my friend. Thank you so much. No. How much? How much? No. 350. 350. Thank you, thank you. It's a monkey, my friend. Thank you, Double take 200. My friend. thank you. Kurde. Ziomek nie zna słowa nie. Nie, no thank you. Mercado Municipal, Ciudad, to jest miasto de Maputo, czyli miasto Maputo, stworzone tutaj ten targ został w 1901 i, moi drodzy, nazwany de Vasco da Gama. Więc zapraszam tutaj, zerknijcie sobie na tą barwność. Jezu, jak pięknie. Wspominam raz jeszcze, jaka kultura, jaka paleta zapachów, kolorów. Zobaczcie, że nie ma niepotrzebnego rwania ryja. Nie ma po prostu, wiecie, nie ma takiego chamstwa. Przepiękna kultura właśnie w jednej pigułce. Thank you, madam. Pani mnie woła, żebym coś kupił, ale ja po prostu... Bonjour. Muszę iść coś zjeść, szanowni państwo, bo normalnie zaraz z głodu. Zobaczcie, chili, normalnie wszystkie te... Tutaj jest pasaż gdzieś, gdzie jest całe jedzonko. A tutaj włosy. Dziewczyny po prostu tutaj to kochają, te włosy. Kręcone. Zobaczcie. Ale te peruki to widać. So nice. O kurde, cały pasaż włosów. Ty, może ja sobie dokleję. Jest. A, słuchajcie, to ja lubię. Kurde. Szaleństwo. Ale zobaczcie, jakie ryby. Jaki zapach.
I say smell is so nice. Zobaczcie, świeżyna. Świeżyna, ogólnie Mozambik ma bogactwo w postaci bycia przy wybrzeżu. Bogaty kraj w owoce morza. A tutaj chyba jest lokalna kuchnia. Wow, yes, this is what I need. Thank you. O, słuchajcie, to jest comida. Comida po hiszpańsku to jest jedzenie, to jest wielki kawałek mięsa, wieprzowiny, ryż, cały talerz, pomidory. Nie potrafiłem po portugalsku zamówić mniejszej porcji poquito, dostałem grande. Smaczne. Koszt 15 zł. Nie wiem, czy przejem. Ale dużo. Wybuchnę. Wydawało się, że dużo, ale byłem tak głodny, że zjadłem wszystko. Powiem wam, że mówiono mi, że w Mozambiku będzie drogo. Że Mozambik jest po prostu ostatnimi czasy tak drogi, że szok. Może dla lokalnych tak, ale dla nas Polaków to tutaj jest tanio. Bardzo tanio i jest jakość. Jakość, o której wspominam. Naprawdę. Szacun. Żeby nie koszt wizy, to niezła destynacja. Wymarzona wręcz, ponieważ jest tutaj cała masa plaż, no i wspaniałego klimatu. Idę. Teraz chyba w tą stronę będzie trzeba się pofatygować. Idziemy do portu. Zobaczyć sobie, jak to mniej więcej się rozkłada tam. Uliczne życie płynie sobie tutaj. Rozwarstwienie ogromne, ale to jak w każdej afrykańskiej stolicy, wiecie? Najbardziej po oczach uderza uderzają te budynki modernistyczne. Zobaczcie, tak jak tutaj widać, nie? Lata 60., 70. Moi drodzy, najlepsze jest to, że tutaj nie trzeba termoizolacji robić, bo tutaj klimat po prostu sprzyja na tyle, że wiecie, że jest po prostu całkiem spoko nawet zimą. My friend, this is Abbas, the boss of this street. Thank you so much. What do you have? Some candy, some biscuit? It's cool. Thank you so much, Abab. See ya, bro. Banany. Pani do mnie jednak wyskoczyła i mówi tak: nie rób mi zdjęć. Ja mówię: przecież ci nie robię. Gdybym miał ci zrobić, musiałabyś zapłacić. Oczywiście tak się droczę, ale już kilkukrotnie tutaj zostałem upomniany. Ale to jest, moi drodzy, to jest najzwyczajniej w świecie część robienia reportażu w mieście. To jest zapis historii, który za 10 lat będzie stanowił kontrast tego, co się zmieniło. No i jest ryzyko, że można dostać potocznego zęba, bo to tak wygląda. Jak w każdej robocie, nie? Coś może pójść nie tak. Predio S. Giorgio. Pewnie też jakiś architekt portugalski. Ale zobaczcie, no. Budynek się sypie. My idziemy teraz do portu. Padaria, piekarnia i pastelaria, cukiernia, Aziz. Indyjski wpływ. Tutaj można było kupić, mówię, że można było, ponieważ zostało zamknięte, moi drodzy, samosy, takie trójkąciki z różnym nadzieniem. Może to być ziemniak, może to być mięso, mogą to być różne rzeczy. Może to być soczewica, co jest naprawdę super. Czuć klimat, jak się idzie nad port. Zobaczymy. To wciąż jest potęga, bo tak naprawdę kraje ościenne, które nie mają dostępu do portu, korzystają z portu właśnie w Mozambiku. Nawet RPA, które ma dostęp do portu, często decyduje się na korzystanie właśnie z tego portu, żeby wysyłać surowce na zewnątrz. Zabronili mi ogólnie filmować port, a tutaj mamy fort. Do portu was nie zabrałem, ale fort wam opowiem i pokażę, idąc tutaj z zewnątrz. To była fortyfikacja, która miała obronić
Portugalczyków przed Brytyjczykami i Holendrami, którzy wpływali po prostu swoimi jednostkami do portu tutejszego. Załadowaliśmy się do fortu, do środka. 1791 rok stworzony, autentyczna tablica, czyli tak jak powiedziałem, czyli mamy tutaj XVIII wiek, szanowni państwo. Zapraszam do zwiedzania fortu. Zauważcie, że fort nieduży, tak naprawdę. Stare kotwice i na dobrą sprawę trzeba powiedzieć, że jest to port zbudowany z koralowca, szanowni państwo. Jak wiecie, między innymi z odcinków na przykład z serii Malediwy jak to daleko, to koralowce są jak wyschną białe. Warunki atmosferyczne nie szczędzą tego koralowca, ale zobaczcie, jaki on jest solidny. Widać, jest sporowaty, tak jak na koralowca przystało. Dlaczego jest taki brązowy i rudawy? Ponieważ słońce, solona woda nie sprzyjają. Taka patyna go obeszła, taka rdzawość. Po prostu ze względu na klimat tutejszy. Piękny przykład klasycznej armaty z epoki żaglowców. Nieduża, łatwa do przesuwania, drewniane kółka, żeby ułatwić to przesuwanie. Ciężka, moi drodzy. W każdym razie wciąż mobilna, niewielkich rozmiarów, tak, że można było z pokładu strzelać do innych jednostek. Cudo! A te obok, tutaj, to już nowoczesna artyleria, moi drodzy. To już jest, wiecie, to już jest ogień, który przebija czołgi. Dzisiaj, gdyby ktoś z Was chciał wybudować sobie taki nawet malutki, drobny mur z koralowca, martwego już, bo to był martwy koralowiec, no to, moi drodzy, więzienie chyba dożywotnie. Jakaś kosmiczna kara, na przykład na Malediwach to są kosmiczne kary, chociaż tam ludzie mieszkają w domach z koralowców. Armaty, rzecz jasna, były ładowane czym? Proszę bardzo, takimi granitowymi, między innymi kulami. Kawaleria portugalska, plemiona afrykańskie z grupy Shangan. Widać tutaj walczący dzidami, tradycyjnymi tarczami w pozycji leżącej, zobaczcie, poddającej się. Widać tutaj ewidentnie przegraną. Portugalczycy zdobywają w ten sposób Mozambik. Tutaj wódz wioski, wódz plemienia, widać przejęty. Niestety, no, broń palna robiła swoje tak naprawdę. W tamtym czasie, moi drodzy, Portugalczycy czy Anglicy bronią palną mieli ogromną dominację. Kolonializm w Afryce pokazuje, że siła pozwala zdobywać władzę. I zresztą w dzisiejszym świecie tak samo jest, moi drodzy. Tylko że tą siłę nieco się zastąpiło. Siłą na przykład autorytetu. Siłą słowa w internecie. To nie jest tak, że teraz się podchodzi i walczy, obcina komuś rękę bądź kogoś kaleczy. Nie. Dzisiaj się walczy słowem. Różne pomieszczenia z różnymi, moi drodzy, ekspozycjami. Ja wejdę sobie tutaj, zobaczę. O, proszę bardzo, trumna drewniana, wodza. Robi to na mnie wrażenie. W ogóle te muzea afrykańskie chyba pierwsze kraje z tego projektu, które naprawdę muzealnie robią na mnie ogromne wrażenie. Tutaj ziomek z tyłu, Mohamed, poznałem go. On mnie pyta, ty, ile ty płacisz za nocleg? Ja mówię, że płacę około 1400 ichniejszych tutaj. On mówi, człowieku, co tak dużo? Ale ostro, w ogóle nie wierzę. Mówię, no to jest najtańsza w ogóle opcja z tego, żeby można było tutaj po prostu, wiecie, też przenocować, nie? Dla lokalnych to są jakieś kosmiczne pieniądze. To jest około 83 zł. No i on mówi, że to kosmos, mówi. Kosmos. Proszę zobaczyć, statek ekspedycyjny. Tutaj armaty rozmieszczone po bokach z jednej i z drugiej strony, żeby można było ostrzelać nieprzyjazną jednostkę. Prawie jak widok w Nowym Jorku. Zobaczcie, tam jest ukryty Maputo Bridge, praktycznie jak Brooklyn Bridge w Nowym Jorku. Kurczę,
Ale piękny zachód słońca. Jeszcze nie przebił się tutaj, ale za chwilkę promienie będą właśnie. Drobny urywek jeszcze wielokulturowości w mieście naszych kolegów, muzułmanów. O mordo! Szanowni Państwo, kończymy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą podróż. Kończymy ze względu na to, że słońce jest na 2 palce dosłownie, więc trzeba już się zmywać do kwatery głównej, ponieważ w nocy, ja po prostu słabo w nocy widzę, a też nie ma co szukać sobie po prostu guza, nie? Kurde, jak tu przejść, człowieku? Jadą jak szaleni. Niby bieda, a wszyscy samochody mają. I to jest powszechne gadanie. Nie ma pieniędzy, bieda i w ogóle, a w domu 2-3 samochody, ty. Pozdrawiam Was serdecznie, prosto z Maputo. Moi drodzy, z ponadmilionowej mieściny, która łączy się jeszcze z innymi, tworząc taką aglomerację jedną wielką. I co, do usłyszenia w kolejnym odcinku, no. To jest miejska dżungla. Miejska dżungla z korzeniami portugalskimi. A kierownik po portugalsku, no, hable portugis. Moi drodzy, żegnam się, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.